Dzień dobry, zapraszam do oglądania. Dzisiaj wyśmienite ciasto tortowe z 2 przepysznymi kremami. Efektowne, doskonałe na każdą okazję. Do przygotowania tego pysznego ciasta potrzebne będą jajka, cukier, mąka, cukier wanilinowy, proszek do pieczenia, dżem, budyń kokosowy, śmietanka kremówka, serek mascarpone, cukier puder, wiórki kokosowe, kawa i żelatyna. Zaczynamy od przygotowania ciasta. Do czystej i suchej misy wbijamy 4 jajka. Wsypujemy 3/4 szklanki cukru, dodajemy cukier wanilinowy i jajka z cukrem ubijamy mikserem. Jajka ubijamy na wysokich obrotach przez około 10 minut, aż masa jajeczna stanie się jasna, gęsta i puszysta. W tym czasie, gdy jajka są już ubite, możemy nagrzewać piekarnik. Mikser wyłączamy i dodajemy pozostałe składniki. Stopniowo przesiewamy mąkę i bardzo delikatnie, ale dokładnie mieszamy, tak aby nie było grudek. Do mąki wsypujemy łyżeczkę proszku do pieczenia. Na koniec do ciasta wsypujemy budyń kokosowy. Zamiennie może być waniliowy lub śmietankowy. I wszystko razem delikatnie mieszamy do połączenia składników. Nasze ciasto wykładamy do formy wyłożonej papierem do pieczenia. I delikatnie wyrównujemy powierzchnię. Wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 175 stopni. Pieczemy około 20-25 minut do suchego patyczka. Grzanie góra-dół. Upieczony biszkopt odstawiamy do wystygnięcia. Delikatnie zdejmujemy papier do pieczenia i ponownie wkładamy do foremki. Nasączamy przygotowaną wodą z dodatkiem alkoholu. Oczywiście alkohol można pominąć. Na ciasto wykładamy ulubiony dżem, najlepiej czerwony, i dokładnie rozsmarowujemy. A teraz przygotowujemy krem kokosowy. Do szklanki wsypujemy 2 łyżki żelatyny i żelatynę rozpuszczamy mniej więcej w połowie szklanki wrzącej wody. Mieszamy do rozpuszczenia żelatyny i odstawiamy do wystudzenia. Gdyby jednak pozostały grudki żelatyny, należy całość lekko podgrzać, ale nie gotować. Następnie do wysokiego zimnego naczynia wlewamy 400 ml schłodzonej śmietany kremówki. Dodajemy 3-4 łyżki cukru pudru według uznania. I śmietankę ubijamy do momentu, gdy końcówki miksera będą już zostawiać wyraźne ślady. Następnie do ubitej śmietany w 2-3 partiach dodajemy serek mascarpone. Wszystko razem miksujemy do połączenia.
Do dobrze ubitej już masy stopniowo wlewamy wystudzoną, ale płynną żelatynę. I śmietanę z żelatyną krótko miksujemy. Mikser wyłączamy i wsypujemy około pół szklanki drobnych wiórków kokosowych i wszystko razem już ręcznie mieszamy. Gotowy krem kokosowy małymi porcjami wykładamy na ciasto. I całość delikatnie rozsmarowujemy. Następnie biszkopty lekko nasączamy kawą i układamy na kremie kokosowym. A teraz kolej na krem kawowy. 1,5–2 łyżki żelatyny rozpuszczamy mniej więcej w połowie szklanki gorącej kawy. Moc kawy oczywiście według uznania. Ja przygotowałam podwójne espresso. Ilość żelatyny zależna jest od tego, jak bardzo sztywny chcemy uzyskać krem. Wszystko razem mieszamy do rozpuszczenia żelatyny i odstawiamy do wystudzenia. A gdy kawa już wystygnie, możemy ubijać śmietanę. Do wysokiego i dobrze schłodzonego naczynia wlewamy zimną śmietanę kremówkę. Dodajemy 4–5 łyżek cukru pudru według uznania i śmietankę ubijamy na sztywno. Następnie do dobrze już ubitej śmietany stopniowo w kilku partiach wlewamy wystudzoną, ale płynną kawę z żelatyną. Miksujemy tylko do połączenia składników i krem jest gotowy. Na koniec krem jeszcze można dodatkowo wymieszać łopatką. I nasz krem kawowy od razu wykładamy na ciasto. Można to zrobić za pomocą szprycy lub po prostu rozsmarować na cieście. Ja udekorowałam jeszcze dodatkowo roztopioną białą czekoladą z odrobiną śmietany kremówki. Gotowe ciasto wstawiamy do lodówki na co najmniej 3–4 godziny lub na całą noc. Polecam gorąco, ciasto jest przepyszne. Serdecznie dziękuję za obejrzenie filmu i zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Smacznego!